Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić kolejnego grata, który całkiem niedawno dotarł do mojego garażu. Jest to kolejny Polonez. Jak widzicie, Polonez jest w słabej kondycji. Jest częściowo już zdekompletowany, ale jak najbardziej będzie mi służył jako dawca części do odbudowy dwóch moich Polonezów, niebieskiej przejściówki, która przechodzi właśnie teraz remont, oraz na pewno posłuży jako baza do odbudowy złotego Poloneza Caro. Jak widzicie, auto jest mocno zdekompletowane, brakuje w nim całkowicie środka, nie ma w nim szyb, także jest już mocno wyeksploatowany i skończył swój żywot w Polsce. No a teraz trafił do mnie tutaj do Anglii, do garażu, no i będzie bazą do odbudowy dwóch kolejnych Polonezów. Pomysł na zakup i sprowadzenie tego egzemplarza zrodził się kilka miesięcy wcześniej, po wyemitowaniu jednego z pierwszych moich odcinków na temat odbudowy niebieskiej przejściówki. Odezwał się do mnie jeden z widzów, Eryk, któremu bardzo dziękuję za kontakt. Powiedział, że posiada Poloneza z metalowym podszybiem, który jako karoseria jest dobrą bazą do wykorzystania elementów do odbudowy mojej niebieskiej przejściówki. Tutaj widzicie zdjęcia, które jeszcze były robione, jak Polonez był w Polsce. Następnie poszukałem transportu Poloneza, chwilę to zajęło, ale w końcu udało się zorganizować lawetę, która miała pusty przelot do UK. No i tym oto sposobem Polonez Caro wyruszył w swoją ostatnią podróż z Polski do Anglii, do mojego garażu, gdzie posłuży jako dawca części i na pewno wiele elementów z tego Poloneza dostanie drugie życie przy odbudowie kolejnych moich wozów, które są u mnie w garażu. No i w taki oto sposób Eryk żegna się właśnie ze swoim Polonezem, który odjeżdża na lawecie. Kierowca ma do przejechania około 1600 km. Następnie ja odbieram Poloneza od niego. A few moments later. No i dobra, kierowca już z moim Polonezem kilka chwil później dotarł do Anglii. No i teraz oczywiście zaczyna się akcja przeciągnięcia Poloneza z przyczepy na moją lawetę. Taki sposób przeładunku Poloneza wydawał nam się najprostszy i najszybszy. Jak widać, poszło to nawet całkiem sprawnie. Następnie auto zostało zabezpieczone pasami na mojej lawecie. No i ja wyruszyłem już dalej w podróż. Miałem do przejechania ponad 100 mil do siebie do garażu. No i tak w wielkim skrócie wyglądała podróż i zakup Poloneza Caro z Polski do Anglii. A few moments later. No i dobra, po kilku godzinach dojechałem już do siebie do garażu. Powoli zaczyna robić się ciemno, więc ostatnim etapem jest zjazd Polonezem z lawety i schowanie go w garażu do następnego dnia. Eryk, poprzedni właściciel, twierdził, że auto jest na chodzie, że wystarczy tylko wkręcić świece zapłonowe oraz podłączyć akumulator. No i tak zrobiłem i rzeczywiście auto ożyło. Dobrze, dobrze, dobrze.
Dawaj, dawaj. Prosto. No i jak widzicie, mimo fatalnego stanu, Polonez Karo wjechał o własnych siłach do mojego garażu. Jest mocno zdekompletowany, ale silnik, o dziwo, udało się uruchomić i mogłem na noc wjechać Polonezem do mojego garażu. Teraz go tak już zostawię, a jutro z samego rana zacznę pierwsze prace rozbiórkowe przy tym Polonezie. No i dobra, mamy następny dzień. Ja zaczynam pierwsze prace, demontuję wykładzinę z podłogi, tak aby zobaczyć, w jakim stanie i w jakiej kondycji jest podłoga, czy uda się coś wykorzystać do niebieskiej przejściówki. Jak widzieliście, nie miałem dużo kręcenia, odkręciłem tylko listwy progowe, pasy oraz wymontowałem resztkę konsoli środkowej. No i tak prezentuje się podłoga. Widać, że już była wcześniej naprawiana w Polsce, także no mogło być lepiej, ale na pewno blacharz coś z tego wykorzysta i będzie mógł przeszczepić do niebieskiej przejściówki. Oczywiście to jest wszystko mokre, ponieważ auto nie posiada szyb i tutaj się lał deszcz oraz śnieg, także muszę to wszystko oczyścić, zdemontować maty bitumiczne, no i zobaczymy, co dalej będziemy z niego wycinać. Blacharz poprosił mnie jeszcze, abym zdemontował przedni lewy błotnik, aby zobaczyć, w jakim stanie jest nadkole wewnętrzne w okolicach przedniego słupka. Także tutaj śruby już widzę od błotnika są częściowo odkręcone. Tutaj od środka również już jest śruba odkręcona. Została śruba do odkręcenia pod zderzakiem oraz jedna śruba, która sprawia najwięcej problemów, bo jest ukryta pod deską rozdzielczą. Tutaj właśnie w tym otworze imbus 5, także biorę się do odkręcania pozostałych śrubek i za chwilę błotnik będzie zdjęty. I zobaczymy, jak to wygląda pod spodem, bo właśnie w niebieskiej przejściówce największy problem jest tutaj z lewej strony. Podłoga, jak i wewnętrzne nadkole przy słupku.
No i dobra, błotnik mam już zdjęty. Widzę, że jest tutaj mnóstwo czarnej smoły, mocno zakonserwowane. Także wydaje mi się, że ten element, który wymaga wspawania i naprawy w niebieskiej przejściówce, tutaj jak najbardziej jest w dobrym stanie. Widać, że nie ma żadnej rdzy, cały ten słupek jest w miarę w ładnej kondycji, także to będzie na pewno przeszczepione do niebieskiej przejściówki. Oczywiście oprócz kawałka podłogi i tego elementu przy słupku przed nim wykorzystam jeszcze sporo innych elementów mechanicznych, może też układ hamulcowy, którego nie było w niebieskiej przejściówce. Na pewno też wykorzystam słupki przednie, dach oraz jakieś inne elementy cięte, ale to będę Wam o tym opowiadał w kolejnych odcinkach. Także na dziś to wszystko. Zostawcie proszę komentarz i do usłyszenia. Cześć!